Cześć, jestem na lotnisku w Andandresz. Jestem na lotnisku w Izmirze i dzisiaj wybieramy się do Istambułu. Wyjątkowy dzisiejszy odcinek będzie w języku polskim, gdyż tak będzie prościej. Od ostatniego razu, kiedy otwarłem paszczę, minęło 5 minut i już jestem po kontroli, ponieważ tutaj kontrola jest przy wejściu na lotnisko od razu, ponieważ no terroryzm. No jak nie tak dawno, chyba ze 3-4 lata temu był tutaj zamach terrorystyczny, znaczy nie tutaj, ale ogólnie w Izmirze. No jest zagrożenie terrorystyczne, więc czepią bardziej i to od razu już, nie tak jak u nas, że wejdziesz do terminalu, znaczy nie do terminalu, tylko do hali głównej i tak dalej, tylko już teraz było skanowanie. I z tego co widzę, to tam jest następne. Druga, identyczna kontrola bezpieczeństwa już za mną. Za mną również też nadanie bagażu, chociaż w sumie nie nadaję bagażu, tylko dostaję taką klepę. I co? No i udaję się na gate'a. Jeszcze mam dużo czasu do lotu. Pora się trochę powydurniać. Nie, czekamy na znak od trenera, spoglądam na jeszcze nie. Jest wieżyczka trenerów, jest znak białochorągiewką i jest już nasz Adam na rozbiegu. Jak on nabiera prędkości, jak on cudownie nabiera prędkości. I teraz jedno zasadnicze pytanie, czy dobrze wyjdzie z progu, czy dobrze... W sumie duże to lotnisko. Takie podłużne. A ja mam bardzo daleko gate'a jakieś. 240. A jestem przy gate'cie numer 240. Teraz lecę do Istambułu i w Istambule odbieram moją dziewczynę z lotu z Warszawy i zamierzam ten czas spędzić razem z nią. Ładnie tutaj, jest piękny dzień, 20 stopni. No chce się żyć, chce się żyć. No i mam miejsce przy oknie, co jest bardzo ważne, jeśli chce się coś nagrywać. To lotnisko jest tak wielkie. Musiałem tylko znaleźć Anetę. Doleciane. Teraz muszę się szybko udać, znaleźć tam, gdzie Aneta przyleci, żebym już tam był, zanim ona się tam zjawi, bo się trochę będzie stresować. Ja teraz też się stresuję. No, a nie jest to łatwe, ponieważ to lotnisko, no nie byłem nigdy na większym lotnisku, to lotnisko ma chyba ze 2 lata? Jakoś tak? Nie wiem, niepotwierdzone. Jest ogromne. Jest na planie kwadratu o boku jakieś 7-8 km, także no, jest ogromne. To lotnisko nie jest duże, ono jest ogromne. Będę miał jutro zakwasy odchodzenia. No, to wypadł. Znalazłem już halę przylotów dla lotów międzynarodowych. Czekam właśnie na Anetę, śledzę ją na flight radarze. Podchodzi do lądowania. No jest na linii, na osi pasa. I siedzę, czekam, no trochę jej jeszcze zejdzie, bo jeszcze odprawa paszportowa, bo wizy. No, ale mamy czas. Jesteśmy znalezieni, połapani, jedziemy do miasta. Dojechaliśmy do Istambułu i teraz musimy iść do jakiejś restauracji, gdzie właściciel zostawił nam klucze do Airbnb. No i się osiedlić.
Ja już jestem głodny trochę. No co potem? Potem będziemy żreć, a co można ze mną robić? No. Wyspani, wypoczęci, możemy ruszać na podbój tej 20-milionowej metropolii. Dla mnie najistotniejsze po prostu. Gdzie w tej chcesz, wyprawie. gdzie chcesz iść? Na Grand Bazar. Na bazar. A co będę tam robić? Zakupy. Ja, no ja to bym chciał jeszcze zobaczyć takie cuda architektury jak Hagia Sofia, jak niebieski meczet, tak? Jak ci smakuje burek? Bardzo dobre. Te polskie gusta. Masy bezdomnych. Głównie to taka fala bezdomności napłynęła po eskalacji wojny w Syrii. Teraz zamieszkują ławki, parki i inne miejsca, grzebią po śmietnikach. Tak, to już jest ten most. Tylko, no, Nie przejdziemy? co? Nie przejdziemy. Nie, no chyba jedzie, tak. Ogólnie ten most tutaj jest zwodzony. Byłoby akurat bardzo przykro, gdybyśmy przeszli, gdybyśmy akurat trafili, gdyby był otwarty. Ale jest wędkarzy. I gdzie nie popatrzysz, meczet. Jeden meczet, drugi meczet, trzeci meczet, czwarty meczet. Co to za ryby? Morskie. Mi jest dobrze, ale jest za gorąco. Tak. Słuchaj, Mogłabym to zdjąć. jest listopad, słuchaj, jest listopad. Jest chłodno, ile jest? 15? 20 stopni? Ale jest tak. bardzo gorąco. No jak się przyjechało z Warszawy, to na pewno. Zupełnie przypadkiem trafiliśmy na stację, z której ruszał słynny już legendarny Orient Express. I z tego co się orientuję, to była jedna z ostatnich stacji Orient Expressu, przynajmniej jakiejś tam linii, że kursował do Nicei, do Istambułu. Takie historyczne, jedno z najdłuższych połączeń kolejowych, dających podwaliny, bardzo luksusowe. Ponoć działa po dziś dzień, można sobie w taki Orient Express wsiąść gdzieś we Włoszech i przejechać na kawał tego. Linia, jak widzę, trochę jest odgrodzona, ale architektura ciekawa. Ale architektonicznie ładnie. No nie? Jesień! Jesień w końcu! Znaczy, ty to miałeś jesień, ja nie. Chociaż ostatnio zaczęły liście spadać z palm. No, ale to tylko trochę. Zaraz wyrosną nowe. A tutaj normalnie jesień. W tym roku mnie ominęła jesień. I w zeszłym roku w sumie... No, jesień mnie w zeszłym roku nie ominęła, ale polska jesień tak, bo byłem na Węgrzech. Całą jesień. A 2 lata temu byłem w Rumunii na jesień. Nie byłem w jesień w Polsce od 2016 roku. A ja każdą jesień spędziłam w Polsce. Hagia Sofia, meczet Hagia Sofia, czyli meczet Mądrości Bożej po grecku. Dawny kościół Hagia Sofia, wzniesiony w okresie Bizancjum, czyli Konstantynopola, kiedy Istanbul nazywał się Konstantynopol. Mam nadzieję, że wszyscy to wiedzą. No Aneta akurat nie wiedziała. Nie musisz się tym chwalić. Hagia Sofia jest jednym z symboli Turcji, a już na pewno Istambułu. W planie nie mamy raczej wchodzenia do środka, aczkolwiek udamy się do niebieskiego meczetu, który jest zaraz naprzeciwko. Idziemy do meczetu, nie masz dziurawych skarpetek? Trzeba będzie buty zdjąć.
Janusz, nie mówiłeś wcześniej. O Boże. A boso można? No, boso można, jak najbardziej, tylko w ogóle to stopy należy umyć chyba. Znaczy chyba nie trzeba nawet. Przypomina mi się, jak kiedyś zaprosiłem mojego przyjaciela serdecznego na moje zawody jedne w judo i mu mówię, tylko załóż skarpetki bez dziur, a on dobrze mi powiedzieć, bo założyć takie przejebaną dziurą. Mieliśmy wyjątkowego pecha, bo trafiliśmy akurat na rozpoczęcie modlitw i meczet jest zamknięty przez najbliższe 2 godziny. Także idziemy teraz na bazar, no i co? I wrócimy tu później. No. Wozy pancerne, wojsko. Niedziela to jest absolutnie paskudny czas na zwiedzanie, ponieważ... Na zakupy. I na zakupy. Bo jest zamknięte, no. Zamknięte, nie wiedzieliśmy o tym, że Grand Bazar nie działa w niedzielę. Zrobili sobie niedzielę niehandlową. Prawie jak w kraju. Ale jeszcze jutro pójdziemy. Koniecznie. Najbardziej wyczekiwany moment, kurde, dla mnie. Zakupy. Nie przyjechałam tu, Janusz, do ciebie. Przyjechałam oczywiście, że na zakupy. Jako drugie śniadanie wzięliśmy sobie kukurydzę jagotowaną, neta grillowaną. I co? Teraz będziemy Teraz będziemy kolbę. Ale nadają ze wszystkich meczetów naraz. Bo teraz jest co? Która godzina? A, no to są południowe te modły. Potem będą popołudniowe, wieczorne, nocne. I cały dzień się mam. Nie, no nie całe, tylko chwilę. Ale regularnie. Ale fajna wykładzina, taka mięciutka. W islamie nie wolno... nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, czyli nie wolno robić podobizn ludziom, ani bóstwom, ani niczemu. Tam nie ma pomników, portretów, ani niczego takiego. Jest tylko zdobnictwo takie, jak tutaj. Kwiatki, jakieś takie rzeczy, a nigdy pomniki ludzi. No nie sprawdza się to oczywiście w Turcji, gdzie na każdym kroku są pomniki i podobizny Ataturka, ale no w meczecie nie uświadczysz czego takiego. Nawet była kiedyś taka akcja, że w Arabii Saudyjskiej spadł śnieg i ludzie w euforii zaczęli robić bałwany i się imami zdenerwowali. Jak to tak? Dlaczego oni robią podobiznę człowieka? A przecież absolutnie nie wolno, to jest zakazane i pod tym właśnie z tego powodu wprowadzili fatwę. Fatwa to jest zarządzenie takie, coś jak dogmat w chrześcijaństwie, że nie wolno i wolno im robić, nie wiem, zwierzęta, samochody ze śniegu, ale nie ludzi. Idziemy znowu do niebieskiego meczetu. Teraz już jest otwarty. To najpierw Aneta musi sobie przywdziać chustę. Potrzebuje. No jak, no? Jak babuszka ze wsi jesteś, nie wiem? Kiknie mi. No czekaj, jeszcze musisz się przewiązać pod szyją, tak? O, tak żeby ci... Czekaj, o, tak ci zrobimy i teraz wyglądasz normalnie, jak Maryjka. Pięknie. A ja nie muszę nic. Chociaż jak chcesz, to się solidaryzuję z tobą, nie? Ej, ale lipa. Kurde, ponad połowa jest w remoncie. Nie jest ten. No ale dobra. Fajnie to wygląda, jak w jakiejś grze. Pięknie. Nie jest, bo nic nie widzę.
Ale lipa. Ej, do dupy. Ej, nie powinno się źle mówić w meczecie. Czy wolno przeklinać w meczecie? Chyba nie. Ale dupa, bo jest patrz. Remont jest wszystkiego i całe sklepienie jest w pizdu zamknięte. No trochę nie trafiliśmy, bo meczet jest remontowany i główne sklepienie jest zamknięte. Rusztowania i wszystko. Znaczy i tak te rusztowania są zrobione tak stylowo, żeby to niby udawało, no ale i tak jest lipa. Nie podoba mi się. Aneta się mnie pyta, jak ma usiąść, czy może usiąść po turecku. No tak, bo to jest Turcja, może usiąść po turecku. To moi drodzy, z racji na to, że jesteśmy tutaj w potężnym meczecie, jakim jest błękitny meczet, opowiem wam trochę o islamie. Taka wiedza w pigułce dla tych, co w ogóle nie wiedzą, o co chodzi z tą religią, oprócz tego, co słyszeli, czyli z reguły nic. Islam, religia 500 lat, powstała 500 lat po chrześcijaństwie, po Chrystusie, poprzez objawienie proroka Mahometa. Opiera się na 5 filarach. 5 filarów islamu to jest. Pierwszym filarem jest szahada, czyli wyznanie wiary poprzez muzułmanina, wyznanie, że Allah jest Bogiem najwyższym, jedynym, a Mahomet jest jego prorokiem i jest pieczęcią proroków, czyli oni uznają też wszystkich żydowskich, chrześcijańskich proroków, tak? Z tym, że na przykład nie uznają Jezusa jako Boga, tylko jako proroka, po którym przyszedł Mahomet i oni ostatnimi po nim nie będzie nic. Jest pieczęcią proroków. Także niektórzy mogą rozumieć Koran jako część trzecią Biblii. Kolejny filar, czyli salat. Codzienne modlitwy. W islamie sunnickim to jest 5 razy dziennie. Filar numer 4, czyli saum, to jest post w trakcie Ramadanu. Jest to okres przełom maja, czerwca, kiedy to prawowierni muzułmanie nie jedzą od wschodu do zachodu słońca oraz nie piją wody ani niczego, nie przyjmują żadnych pokarmów, nie palą. Ostatni, czyli 5. filar, jest to hadż. Jest to w miarę możliwości i zarówno zdrowotnych, jak i finansowych. Prawowity muzułmanin powinien chociaż raz w życiu udać się w pielgrzymkę z Mekki do Medyny. Jest to trasa, jaką pokonał Mahomet po wypędzeniu z Mekki. Znajduje się tam Kabe, czyli jedna z najważniejszych świątyń islamu. By zrozumieć islam, skontaktuj się ze specjalistą. Ja przez całe życie nie mogę zrozumieć religii. Thank you. Do you want mix? Ice cream. Thank you. To podawanie lodów jest chyba jedną z najbardziej ikonicznych tutaj rzeczy w Istambule, która jest znana na całym świecie. Byliśmy w restauracji zjeść coś tak w ramach obiadu. Niepełnego jeszcze, przynajmniej dla mnie. Jak mnie to wkurza, że tu wszyscy myślą, że jesteśmy Ruscy. Wszyscy do nas po rusku. No ja mówię po rosyjsku, ale i tak mnie to wkurza. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Spasiba. Na siesta by się przydała. Siesta, no.
No chodziliśmy cały dzień, także teraz wracamy i już będziemy się relaksować. Czyli będziemy robić nic.